Muzeum Figur Woskowych. Moje żeberka. Glaskali. Nie mam banana, ale królewski. Serniki bardzo dobre, ale nadal uważam, że najlepszy. Jest to pomnik. To smród gówno od tych koni, niestety, ale trzeba to powiedzieć. Chodzimy na Bratką. Muzeum Figur Woskowych w Krakowie. Szanowanie. Władimir Putin, ja cię proszę, ty daj puszczę baton. Chodzimy. Ale wysoki dziad, co? 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 89 rok? Ale to jest... Także ogólnie Muzeum Figur Woskowych polecamy. Za 3 osoby zapłaciliśmy 150 zł i można się uśmiać. No jakościowo wiadomo, nie jest tą Madame Tussauds, jest po prostu ok, w porządku. Podobało się? No, dobra cena. Dobra cena, no co dostajesz? Dobra cena, pewnie, że tak. To najważniejsze. Tutaj figury woskowe, a naprzeciwko Nikodem i Jan Matejko. I to jest kamienica gruntownie przebudowana dla Jana Matejki. Teraz jesteśmy pod Bramą Floriańską w drodze do jedzenia. Tam z tyłu jest barbakan. Tutaj są malunki i wydaje mi się, że to jest mury Krakowa, które się ostały. Marta, popraw mnie, jeśli się mylę. Czy to są te właśnie stare mury, mury obronne Krakowa, które zostały się tylko i wyłącznie dlatego, że tam w 1800 którymś roku ktoś powiedział, żeby zostawić, żeby nie zburzać wszystkiego? To są te właśnie? No to jest właśnie to. Wszyscy, co są z Krakowa, to i tak znają to bardzo dobrze. Ja tego nie wiedziałem do niedawna. Okazało się, że miasto chciało zburzyło większość murów i dlatego są teraz planty, zielone tereny, a te mury zostały, bo jakiś gostek właśnie powiedział, żeby nie robić tego, bo jak będzie wiało, to wiatr będzie podwiewał sukienki, spódnice paniom i że to będzie niedobrze. I coś jeszcze, że z chorobami było, nie? Coś? I jeszcze co do tego, co jeszcze zrobi wiatr, że wiatr, nie wiem, coś z wiatrem było. Z chorobami. Z chorobami, że co? Że co te choroby? Dobra, nieważne. Ale że sukienki będą podwiewane. Tu jest gdzieś popiersie Aleksandra Fredry. I to jest Teatr Juliusza Słowackiego. A my generalnie idziemy tu.
I to jest restauracja, która się nazywa Szalone Widelce. Co tutaj mamy? Przetwory. I chlebki, nasze wyroby. Nikodem zamówił sobie z kotleta schabowego, Marta zamówiła sobie ziemniaczki i warzywka, surówki, a ja zamówiłem co? Żeberka. I teraz dostaliśmy czekadełko w postaci paszczetu. Drobiowego? Drobiowego. No i dobra, jest godzina 18:40, czyli 20 minut czekaliśmy na jedzenie. I jest. Żebra. Moje żeberka. Z ziemniaki, talary. Chrzan. Nikodema, kotlet schabowy. Proszę, nie wiem, daj rękę dla skali. Nie mam banana, no ale... Nie mam. Okej. No i Marta wybrała super opcję, czyli talarki i zestaw surówek. Jemy, smacznego. Smacznego. No i jesteśmy po jedzonku, po kolacji. 7 godzina, to można nazwać, że to kolacja. I za te wszystkie jedzenia, które dzisiaj, picie i jedzenie, które zjedliśmy, zapłaciliśmy 206 zł. Kola 22 zł, pół litra. Kotlet schabowy 48 zł, 47,90. Piwo 2 dychy, surówki 14, talarki 14, a to co Marta jadła. Moje żeberka wyszły 67,20, bo tam były 14 zł za 100 gramów. Drugie piwo 21, także ogólnie 206. Spoko. Moje żeberka były po prostu żeberkami. Nie były jakieś tam super nadzwyczajne. Były poprawne. Mięso odchodziło od kości. Chrzan, musztarda, no talarki jak talarki. A samo mięso, no spoko, no nic nadzwyczajnego. Nikodema, kotlet jaki był? 8 widelców na 10. Tak. Ale co, smakował? Tak. Dobry Teraz był? zrobiłem mój challenge. I jeszcze challenge. A jaki to był challenge? Miałem taki bardzo spicy pepper, Papryczkę, tak? papryczkę. No. Najpierw mały gryz. Aha. Było okej. A No potem? to całe. Okej. I wypluło mi, prawie wymiotowałem. I prawie wymiotowałeś, ale było okej. Okej. Marta, co powiesz na temat swoich surówek i... Surówki były bardzo dobre, były Tak? z białej kapusty, smakowała mi bardzo. Okej. Natomiast no co do talarków to ciężko się wypowiadać, one już też nie były takie chrupkie jak powinny być, no A, nie? okej, w porządku. No twoje te miałeś takie same, nie chrupkie, nie? Dobre talarki po prostu, nic nadzwyczajnego. Spoko. Najedliśmy się. Ogólnie rzecz biorąc browar za 21 zł, co daje cenę bardziej droższą niż normalną cenę. Bo ogólnie tam za 12, 13, 14 browar jest, a jak jest już powyżej 2 dych, a jak na rynku jest za 25 zł, no to jest drogo, ale no co. Myśmy byli na ulicy, co to była za ulica? Na Szpitalnej, blisko zaraz następna ulica od Floriańskiej i blisko rynku tak naprawdę, więc wiadomo, że ceny będą droższe trochę. Ale ogólnie spoko. Ale ogólnie klimat, fajna obsługa. O, obsługa miła. Teraz idziemy na sernik do Tociekawa. Jakiś niby sernik dobry tam mają, więc teraz idziemy sobie tam na ten sernik. Doszliśmy do Tociekawa Specialty Coffee na sernik. Kupiliśmy 2 kawałki. Pierwszy to jest krówkowy, a drugi to jest królewski. Z maleńkami. I zaraz jeszcze przyjdzie Chciałam zauważyć, że kawka. są piękne talerzyki. A i Marta mówi, że są piękne talerzyki. Bardzo fajne, grube. Szkoda, że jest udziałane, ale ogólnie... To ciekawa, na Długiej w Krakowie. I jak serniczki smakowały, królewski i tofi. Dobre były, co? Troszeczkę posmakowałam, ale powiedz mi, co myślisz o kawie? O, bardzo dobra. Bardzo, nie? O, bardzo dobra kawa. Serniczek królewski, zwykły, standardowy sernik. Bardzo dobry. Ale sernik krówka, no bardzo dobry. Czy krówkowy. Bardzo dobry, delikatny. Z bardzo fajną bazą, znaczy tym tam spodem orzechowym, takim ciemnym, bardzo dobry. Trochę lipa wyszła, bo zamówiliśmy, znaczy kupiliśmy te 2 kawałki sernika plus kawa. Pani dała nam serniki i zapytała, gdzie może przynieść kawę, jak będzie gotowa. My zdążyliśmy zjeść 2 kawałki serniczka. Wiadomo, no, Nie były my nie małe. czekamy i to jak się je, to się nie. Ale zdążyliśmy
zdążyliśmy zjeść te serniki i zdążyliśmy podejść do kasy i powiedzieć, zapytać się co z kawą i ta kawa jeszcze nie była zrobiona. Dlatego też wzięliśmy ją na wynos. Plus 50 groszy za kubeczek. To w ogóle jest dziwne, No. że więcej płacisz za wynos No. niż za serwis, po którym muszą po tobie umyć. No ale wiesz, no fizycznie muszą zapłacić za ten kubek, więc dlatego kasują ludzi. No, a tam muszą zapłacić za wodę i płyny. No, ale tam wodę i płyny mają już wliczone w cenę kawy. A tu widzisz, nie? Tak czy inaczej, serniki bardzo dobre. Ale nadal uważam, że najlepszy w Nowym Jorku. W Juniorse. W Barcelonie? A Marta, gdzie? Najlepszy w Barcelonie? Ale nie, to zupełnie inny sernik. To nie chodzi o to, że najlepszy, tylko to jest sernik, który się w żadnym Nie no. innym miejscu nie powtórzy. Oczywiście, ale Bo to był sernik 4 sery. Ale koniec końców, mówiąc najlepszy sernik jadłam, to jadłam gdzie? Nie no, jak klasyczny sernik, no to w New Yorku. No. A, jednak. Ale sernik, który zapadł w mojej pamięci ze względu, że był po prostu Inny. z gorgonzolą. Z gorgonzolą w Barcelonie w John Kay. John Cake, no. Wracamy sobie, cały czas jesteśmy na ulicy Długiej. Ulica Długa, jedna wielka ulica z sukniami ślubnymi, obrączkami, wszystkim na wesela i śluby. Tak czy inaczej, wracamy stamtąd, z tamtej okolicy i Nikodem zauważył pewien detal na budynku. No nie, bo ja jestem wysoki. Ja powiedziałem, że to jest Fryderyk Chopin. Nikodem powiedział, że to jest kto? George Washington. A jest to ulica Świętego Filipa, więc może to być Święty Filip. Ale jak ktoś wie, to niech ktoś napisze w komentarzu. A po prawej mijamy Dom Kultury Kolejarza, Kolejosz, krakowski Kolejosz i sklep z garnkami. O kurde, tu już strzelnica jest, coś dla Medżona. Ciekawe gdzie, pewnie na dole, nie? Oprócz tego, oprócz sklepu z garnkami i strzelnicy, po lewej mamy co? Peep show. Peep Show. Bonjour. Jesteśmy na placu Matejki. Dlatego też jest hotel Matejko. I zbliżamy się teraz do pewnego pomnika, o którym za chwilę opowiemy. A oto i budynek Polskich Kolei Państwowych w Krakowie. Tak się prezentuje. Cię pokazało. Że tam dalej jest Akademia Sztuk Pięknych. Jest i on. Jest to pomnik bitwy pod Grunwaldem. W którym roku, Nikodem, odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Aha, dajesz. Dajesz. 409. Dobrze. Jak? 1410 rok, tak jest. Pamiętam z historii. Oczywiście. Pomnik ten został wzniesiony w 1910 roku, a został zburzony w 1939 przez Niemców, Niemców, hitlerowców, i został odbudowany w 1976 roku. Robi wrażenie. No bardzo ładny kawał pomnika. A tam w tle Barbakan. A tutaj Akademia Sztuk Pięknych. No i PKP. No mają rozmach. Pod pomnikiem grunwaldzkim znajduje się grób nieznanego żołnierza.
50 albo 100 metrów od centrum, od rynku głównego w Krakowie. Takie budynki są. Średnio na jeża. A naprzeciwko Irish Pub pod Papugami i Polski Związek Głuchych. I tylko wyszliśmy już od razu tutaj na rynek. Stoją koniki, ale pierwsze co się rzuca tu, jak się wychodzi z ulicy Jana, czy Świętego Jana, to smród gówna od tych koni. Niestety, ale trzeba to powiedzieć. Także, no, tak, średnio. Fajnie Ale to, sukiennice jeszcze otwarte. fajnie to wygląda, ale niestety zajeżdża ostro. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że nie zjemy już serka, oscypka bądź nie oscypka, bo już się zawinęli niestety. I wchodzimy na Bracką. A dzisiaj nie pada. To jest pałac pod Baranami, a tu jest piwnica pod Baranami, tam o. I co, idziemy w dół? No to chodźmy. To jest klimat, w sensie, wiesz, dłuższy. Piwnica pod Baranami to najbardziej znana piwnica w Krakowie. Skąd nazwa Piwnicy pod Baranami? To w czasach średniowiecznych znajdowała się tutaj gospoda, gdzie w podwórcu trzymano barany przeznaczone na sprzedaż. I właśnie stąd Piwnica pod Baranami. Siadamy? Usiądziemy sobie? Proszę. Piwnica pod Baranami to tak naprawdę kabaret literacki, który został założony w 1956 roku. Powstawały tutaj piosenki, krótkie formy sceniczne i widowiska plenerowe. Od 60. lat Piwnica pod Baranami stała się centrum jazzu w Polsce. Od 1996 roku cyklicznie został tu organizowany letni festiwal jazzowy w Piwnicy pod Baranami. A od 2016 roku znany jako Summer Jazz Festival Kraków. Taka to piwnica pod Baranami. Ciekawe miejsce. Dziękujemy, do widzenia. I co ciekawe, piwnica piwnicą, kultowe chyba miejsce, a tak naprawdę 2 piwka i cola. Normalne ceny, normalne, a nie jak na rynku. 48 zł zapłaciliśmy za 2 piwka i cola. Więc luzik, całkiem spoko. Teraz spróbujemy się dostać na sukiennicę, na pierwsze pięterko, żeby napić się piwka z widokiem na rynek z góry trochę. Zobaczymy, czy nam się uda. W poszukiwaniu wejścia do restauracji na dachu, a taka ciekawostka, której nie byłem świadomy, sukiennice na noc są zamykane. Czyli to tutaj nie, bo to są podziemia rynku. Dobra, to idziemy dalej. Szukamy dalej. Niestety, nie wiedzieć czemu, na Google jest napisane, że do 23:30 jest wejście ogólnie przez galerię. Aha, dobra, nieważne. Jest rooftop bar. O, Muzeum Narodowe, proszę bardzo. Czyli tak, dobrze jednak. Wspaniały widok. No i właśnie, od 10. Tutaj mi nie wolno, z pieskami nie wolno, dobrze. Okej. Czyli czekamy. Udało się. I z takim widokiem ostatniego wieczorka sobie usiądziemy i pokontemplujemy ten krakowski smak. Właśnie przyszły drinki. Zdecydowaliśmy się na drinki, bo już tym piwem jesteśmy przepici. Ja mam klasycznie
Whisky z kolą. Marta posiada oto Pornstar. Martini Pornstar. A Nikodem? Co sobie wziąłeś? Beach. Bezalkoholowe owiesz. Ale bez alkoholu oczywiście. Także tak właśnie sobie spędzamy ostatni wieczorek w Krakowie. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. No i tak sobie siedzimy, pijemy sobie drineczka. A pani już podeszła i poprosiła nas o zapłatę, bo już ogólnie będą zamykać imprezę. Tak czy inaczej, z ciekawości, koszt 3 drinków, halo, ostrość, to 107 zł. 39, 39 i Nikodema bezalkoholowy 29. Także jak za takie miejsce, nie najgorzej może być. I cóż, relaks sobie nosi. Gdzie oni tu weszli? Czemu tu jest tak jasno? O, ale tu jest rzeczy, co? Przepraszam. Już zamykają? No to szybciutko. Sweet Factory Store. Fajne miejsce. Super fajno dużych żelków. Nikodem ponabierał sobie troszkę. Wyszło 600 gramów. Czyli łączny koszt to 90 zł. 13 zł za 100 gramów. Bodajże coś takiego. Także luzik. Się żyje. Ale teraz już do hotelu Floriańsko. Idziemy do plant i plantami przejdziemy się. I tak to będzie wyglądało.